Niedawno nagrałem krótki materiał o tym, jak Arsenal, czyli jeden z klubów piłkarskich, zdobył Mistrzostwo Anglii 13-krotnie i w tym roku, w 2026, zdobył 13 meczy bez porażki. To znaczy, że ten klub piłkarski zdobył tytuł mistrza Anglii 13-krotnie w swojej historii i też 13 mistrzostwo zdobyte zostało w historycznym stylu, bo bez ani jednej porażki w całym sezonie Premier League. A w tym roku okazało się, że 13 razy Arsenal nie przegrał żadnego meczu. Natomiast jak się pokopie głębiej, to okazuje się w tym wszystkim, że jest trochę więcej. I o tym dzisiaj tutaj pokrótce opowiem, ponieważ okazuje się, że z Arsenalem łączy się jeszcze jedna mega istotna koincydencja. Mianowicie jest pewna aktorka, która się nazywa Annie Hathaway. I ona jest naprawdę zagorzałą kibicką Arsenala. I w związku z tym często było tak, że ona świętowała gole Arsenalu podczas wywiadów, promując jakieś filmy, wrzucała właśnie relacje, ubrana w koszulkę Arsenala, śpiewała hymny. Jakiś czas temu opowiadała o tym, że zainteresowała się właśnie Arsenalem ze względu na swojego ojca i drużynę Invincibles z Thierrym Henry. No i można by tam trochę jeszcze pewnie o tym powspominać, powymieniać, ale historia jest bardziej prosta, jednocześnie bardzo interesująca i robiąca takie wrażenie wow, bo Annie Hathaway jest jedną z głównych gwiazd filmu pod tytułem Diabeł ubiera się u Prady. I co ciekawe, w 2006 roku ten film właśnie wszedł na ekrany i wtedy, w tym samym czasie Arsenal dotarł do finału Ligi Mistrzów. Natomiast teraz, w 2026 roku, o dziwo pojawił się film, na początku maja miał swoją premierę, wszedł do kin, Diabeł ubiera się u Prady 2, gdzie oczywiście główną gwiazdą, jedną z głównych gwiazd jest właśnie Annie Hathaway. Jak ten film wszedł na ekrany, no to okazało się, że w tym roku też Arsenal dotarł do finału Ligi Mistrzów. Także protagonistka filmu, aktorka Annie Hathaway, będąc zagorzałą kibicką klubu, jest taką, powiedzmy, takim spoiwem, osobą, która łączy i Arsenal, i Ligę Mistrzów, i jednocześnie ten film. Także jest to dosyć niebywała koincydencja. Przypadkiem na nią trafiłem, bo tak jak znam i kojarzę aktorkę, ale filmu jeszcze nie oglądałem, tak powiem szczerze, że o czymś takim nie słyszałem, więc to jest mega istotne, bo liczby liczbami, ale tu się okazuje, że jest w tym jeszcze większa głębia. No i okej, można to traktować jako przypadek, jako zbieg okoliczności, no jakaś tam sobie koincydencja i tak dalej, ale każdy, kto zagłębia się w synchroniczność, zdaje sobie sprawę z tego, że raczej jest to bardzo mało prawdopodobne. Także jeżeli to było raz, to okej. Jeżeli było 2 razy, to już jest mocne przesłanie. A jeżeli będzie 3 razy, to tutaj już jest niezbity dowód. Także do 3 razy sztuka. Jestem ciekawy, czy jeszcze raz się tego typu sytuacja powtórzy, że nie wiem, wyjdzie Diabeł ubiera się u Prady 3 i Arsenal znowu dobije do finału Ligi Mistrzów. Nie wiem. Trochę pół żartem, pół serio, ale naprawdę jest to mega interesująca koincydencja i o niej właśnie krótko dzisiaj tutaj opowiedziałem. Także jeżeli podobają Ci się tego typu historie, jeżeli chcesz ich słyszeć więcej, kliknij dzwoneczek, daj suba, bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia i oczywiście łapka w górę, jeżeli było to dla Ciebie interesujące.